Dzień dobry, witajcie. Kochani, mamy 30 kwiecień, pierwszy lot konkursowy. Pierwszy lot konkursowy, słuchajcie, w historii tutaj naszej hodowli, na którym nie byłam. Moi drodzy, nie będę za długo w ogóle nagrywać dzisiaj, bo powiem wam w skrócie, no bo chyba jestem wam to dłużna, co się wydarzyło. No, mój tata niestety jest bardzo chory. Jest w ciężkim stanie w szpitalu, więc ja tak naprawdę drugą dobę też jestem poza domem i na tą chwilę przyjechałam tylko na chwilę. Jest tak naprawdę po locie. 82 gołębie. Jezus, nie myślę. Na 86 zakoszowanych, tak? Czyli no ogólnie w porządku, tak? Nie wiem, nie będę wam tutaj opowiadać o szczegółach, o tym co, kiedy, jak, bo naprawdę, słuchajcie, jestem zupełnie jak gdyby wyłączona na tą chwilę. No ale chciałam dosłownie nagrać wam 2-3 minuty, bo no czuję się jak gdyby też w obowiązku, żeby cokolwiek wam powiedzieć, tak, bo jesteśmy razem tutaj na tym kanale już 5. rok, tak. Więc możecie sobie zerknąć, tylko 8:11, tak jak widzicie, odbija się pierwszy gołąb. Jakieś tam szczegóły, słuchajcie, jak nie wiem, no ogarnąć troszkę może, nie wiem, czy w tygodniu, albo może przy okazji drugiego lotu opowiem wam co, jak to wyszło. No ale ogólnie szybki lot, bez jakichś komplikacji, gołębie leciały. Silverku, chodź tutaj, chodź. Silver, chodź. Gołębie leciały z wiatrem, więc no mówię, tam jakieś 130 km, więc praktycznie można to uznać za trening, tak? Tak zawsze podchodzimy też do tych pierwszych lotów. Ale tak jak mówię, no nie jestem w stanie nawet, słuchajcie, na tą chwilę nic więcej wam powiedzieć i musicie mi po prostu wybaczyć. Mam nadzieję, że za tydzień będzie sytuacja dużo lepsza. Także pozdrawiam was i do usłyszenia. Dobry lot. Dzień dobry, witam wszystkich. 7 maja. 7 maja, drugi lot konkursowy, moi drodzy. Nowogard, miejscowość około 200 km, 210, nie pamiętam. No, to nie jest aż tak istotne. W każdym bądź razie tak, mamy godzinę 8 w tej chwili. Gołębie wypuszczone o godzinie 7:30. Teraz myślę, kurczę, ja mam głowę zaprzątniętą innymi rzeczami. Tak mi się wydaje. Być może 20 po albo za 20. I teraz coś pomieszałam. Ale dobra, to wam jeszcze dopowiem, bo będziemy się jeszcze słyszeć. No i cóż, lecimy, moi drodzy. Dzisiaj gołębie mają wiatr w dziób, także no pomimo tego, że dystans niedługi, no to lot może już być dość interesujący. Gdzieś koło godziny 9 coś się może pojawić, może troszkę po 9, no zobaczymy. Słuchajcie, pokażę wam jedną rzecz. Zobaczcie, godzina 8. Nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie, jak przymrożone jeszcze. A jak przymrożony jest jeszcze trawnik. Także ogólnie temperatury nie rozpieszczają. Na tą chwilę co prawda mamy 8 stopni, więc już jest no w miarę ok. Ale też, przy okazji, proszę, magnolia pierwszy raz zakwitła po 4 latach. Już jej zagroziłam, że zostanie usunięta, więc stwierdziła, że jednak będzie kwitła. Dobra, ale o czym miałam mówić? O tych temperaturach. Zimno, bardzo zimno. Wracając do poprzedniego lotu, bo słuchajcie, no słóweczko jeszcze wyjaśnienia się należy. Tak jak mówiłam, no sytuacja tutaj trudna, rodzinna spowodowała tak, a nie inaczej. Nie nagrałam wam przylotu, ale no ale ogólnie dobrze, tak, wszystkie gołębie w domu, moi drodzy. Drugi, trzeci gołąb na oddział, 3. seria.
z 5, z 50, ale mówię Wam to informacyjnie tylko, bo było takie wytrzycho, prędkość ponad 1600, więc tutaj słuchajcie, wiadomo, że przy takim locie, no tutaj nie ma mowy, żeby mówić o jakimś sukcesie, tak, gołębi. A gołębie po prostu nalatują tak z tym wiatrem i tyle. Więc nie będę się nawet rozwodzić. No oczywiście fajnie, tak, że gdzieś tam jesteśmy u góry listy, ale absolutnie nie bierzemy tego pod uwagę, bo to był tak wietrzny lot, że na pewno nie był miarodajny, no tyle. Także co, czekamy, kręcimy, więc no dzisiaj zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Do zobaczenia później. Okej, mamy 2 pierwsze. A która jest godzina, Marcin, ty masz? 15? No dobra, to się doczekaliśmy pierwszych 2 gołąbków. Czyli... Aha, miałam dopytać jeszcze, kurczę, raz Krzyśka o godzinę wypuszczenia. Czy to było w pół do, czy to było jednak za 20, czy 20 po. Bo nie jestem pewna, ale to za chwilę. Dobra, nie chcę teraz. Jest 3. Dobra, ładnie. No i słuchajcie, 3 samice pierwsze. A? O, jeszcze się zawiesiła. Kurde. Są 2 następne. No to mamy 5, Wam powiem. Kurde. Ja się tu schowałam w gołębniku młodych, bo tam wieje troszkę. O, i te wyprzedzą. A nie, ona dobra. Łazi. Okej. 5 jest piękna. Zobaczcie, są kolejne, ale pięknie idą. Fantastycznie. No, Krzysiek właśnie też mówi, że samice. Zobaczcie, kurde, jaka zmiana. Samice po prostu, gdzie u nas zawsze samce, tak? Wiodły prym, a tutaj same samice, kurde. Czyżby ta zmiana w gołębniku spowodowała ich ruszenie? No zobaczymy. To jest tylko tak na razie, wiecie. Pierwszy lot. Taki, no normalny pierwszy lot można powiedzieć, bo pod wiatr lecą, tak? Są kolejne, ale zobaczcie, wszystko idzie z kierunku. Pięknie. Z tyłu już następny. O, ale ładnie. O. Pięknie. No. Jezu, w drzewo weszło. Jest następny. 974. Dobrze, ona ładnie ostatnio też jest jeszcze. Ona ostatnio chyba była 2. czy 3. nawet, nie? Chodź. No ale... Chodź. No chodź. I 666 chyba. Tak, ona też była szybko, 666. Jezu, ja tu się pozabijam. Wszystko w tym gołębniku leży.
Okej, zdążyłam idealnie. Akurat, słuchajcie, rozmawiałam przez telefon. Zdążyłam się wyłączyć i gołębie zaczęły siadać. Patrzcie, teraz. Jest Krakowa. W końcu on ostatnio przywalił, piątkę zamknął. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Widzisz, wszystkie w tą dechę się odbijają. Ła, jaka banda nadleciała, widzieliście? Kurde, ale taka banda, nie? Ładnie. Jeden obcy, no. No to on już tam odbił gdzieś. Pięć minut. Co? Od 5 minut. 5 minut lecą. Aha. Siadają od 5 minut. No właśnie chciałam... Tak? O. Zaraz zobaczymy, Marcin, czy się pomyliłeś. Ile jest Krzysiek na zegarze? 21 praktycznie. Nie patrzę jak jest. No ale za to samica. Tak zaczęły walić. To jest boli. A, myślałam, że ci zasłaniam, tak patrzę teraz, że stanęłam. Młodego przyprowadzili. No chodź, 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 idź. Ej. Jest ta 9,7, ta co jest samce chciałem. Teraz może je wrzucić tam. Kurde, i przez tego młodego będzie... A. Ręka 2. Dobrze. On ostatnio 19 złapał w konkurs. Czy jeszcze spokojnie, tak? Ma 6. Zobacz tu nisko, jak 3 fajnie cisnie. Samczyki. A ona dopiero tu z boku sama wali. Tu jeszcze jeden. O, ta to jest pióra, ona ma pióra jedną, wiesz? Trochę jej się podraca. Tak? Następny. Ja przyrodnik oddziału teraz 12 konkursów. No zobacz, dopiero. 5. Ucheńka 5. Piątkę tam. Klon teraz dopiero. Ale ładnie wchodzą, nie? Jeszcze jeden z boku. No, ciśnij. No to można wszystko, nie? Ale te Te centralne... pierwsze szły centralnie. Tu następny jest o. Ale ten młody wykończony, go długo musiał wyciągnąć. No pierwsza chyba do samic. 45. No już koniec chyba, pomału jeszcze spalę do konkursu. Jeszcze do konkursu mogą wejść spokojnie. 40. O, masz. Tragedia. To nie są loty Tylko, że to takie. są te loty, gdzie on zawsze na końcu listy ma konkurs. Tak. To takie
Co rok tak jest. A 300 się zaczynają. No. 300 się zaczynają i już nikt go nie wyprzedzi. W zeszłym roku to on chyba na pierwszym locie, drugim to nawet konkursu nie złapał. Tak późno przyszedł. A teraz chyba też nie ma, nie? Na pierwszym. Na pierwszym złapał jak Złapał? ostatni. Aha. Tak, jako ostatni na liście się załapał. Teraz może być podobnie. No tak właśnie pomyślałam. To może być? No, że ostatnio on był ostatni na tym, na liście, nie? Konkurs złapał 630. I teraz też. No ale te już ewidentnie idą tu od boku, nie? Nie tak centralnie jak te pierwsze. Chwila dopiero. Dobra, będziemy kończyć relację. Słuchajcie, patrzę teraz w niebo, jakie paki gołębi idą. No przed chwilą, zobaczcie tutaj jakie. No ale przed chwilą szła taka grupa, no naprawdę, nie wiem, z 60 gołębi spokojnie, jak nie lepiej, ale cały czas idą i bardzo nisko, naprawdę, no tak niziutko tutaj nad tymi domami. O kurczę, boję się zawsze tych lotów takich właśnie, bo to druty, nie druty, no wiadomo, że dużo takich właśnie nieszczęśliwych wypadków. No ale na szczęście u nas, słuchajcie, właśnie patrzę, zobaczcie, na zegarze zakoszowane były w ogóle 83 gołębie, nie wiem czy wam o tym mówiłam. A słuchajcie, muszę tutaj ten zegar w ogóle jakoś ogarnąć, bo strasznie słabo widać przy tym słońcu. Zakoszowaliśmy 83 gołębie, 82 odbite, ale patrzę już właśnie któryś raz po gniazdach i mam wrażenie, że wszystkie gołębie są, no nie wiem, może któryś się po prostu nie odbił, ale dobra, przy okazji jak już jestem, to patrzcie sobie tak, pierwszy, drugi, 16, 17, 17 i tutaj już mamy piątkę, i zwróćcie uwagę, że samice co u nas, kurczę, raczej się tak nie zdarzało. Dobra, tutaj sobie jakiś zajada. O, przy okazji pokażę wam, jak wygląda karma. Czekaj mały. Karma, słuchajcie, z propolisem. Silverku, ty przyszedłeś też tutaj zrobić obchód? Tak? Przyszedłeś zobaczyć, co się dzieje? Karma z ziołami, z propolisem. Oczywiście herbata, miód, cytryna. Tutaj się nic nie zmienia. No i co? Fajny lot, słuchajcie, bardzo fajny lot, pomimo tego, że no, odległość też nie była duża, znowu na 200 km, także ja tam się jakoś mocno jeszcze tym nie podniecam. No ale jednak już pod wiatr, więc troszeczkę gołębie musiały popracować. Miały okazję troszeczkę się wykazać. No i co? Słuchajcie, nagrywam tak szybciutko już. No zresztą mamy, kurczę, właśnie nie, no wszystkie gniazda już parę razy przeglądałam. Krzysiek też zerkał i tak mówi, wszystkie gołębie raczej wizualnie są, więc któryś po prostu musi być nieodbity. I co? No i zaczyna się teraz poważna zabawa. Słuchajcie, gołębie już będą rozdzielone zaraz. Młodych nie ma, miały jeszcze młode, słuchajcie, na dole dokarmiały je trochę, ale młode są już przerzucone. I co chciałam jeszcze robić? No rozdzielę, nagram i rozdzielę wtedy. Nagram film do końca i rozdzielę. Właśnie o tym mówiłam, że muszę je już rozdzielać, słuchajcie, bo króciutki lot, więc kończymy tutaj radochę. I co chciałam mówić, bo mnie teraz, kurczę, Krzysiek z rytmu wybił. Aha, słuchajcie, no dużo telefonów w tygodniu, na które albo nie odpowiadałam, albo słuchajcie, odpowiadałam bardzo króciutko. Musicie mnie zrozumieć. Ja naprawdę spędziłam cały ten tydzień w szpitalu. Rano dosłownie 2-3 godzinki pracy i szpital, więc no, jestem jak gdyby zupełnie wyłączona, więc no, mam nadzieję, że wszystko będzie się stabilizować
i wszystko wróci do normalności, moi drodzy. Także troszeczkę musicie mi dać czasu i będę znowu myślę dla Was dostępna, bo macie dużo pytań, tak, loty się zaczynają, co jak, także zgodnie z obietnicą ci hodowcy, którzy tutaj są w kontakcie, będziemy udzielać porad, dorad. Okej, i to chyba wszystko na dzisiaj. Powiem Wam szczerze, że głowę też mam zaprzątniętą zupełnie innymi myślami, więc no wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. Myślę tutaj mocno o naszych gołębiach, też zastanawiałam się właśnie, jak ten lot wyjdzie i tak dalej. No, w Gołębniku w tym tygodniu, słuchajcie, byłam przez dosłownie parę minut 2 razy, tylko zajrzałam. No ale tak jak mówię, są rzeczy ważne i ważniejsze. Także no cieszę się, że lot wyszedł fajnie. Mam nadzieję, że wyniki będą w miarę szybko. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale wyszło raczej bardzo dobrze. No i tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Dużo lotów przełożonych na jutro, także zobaczymy, zwłaszcza tam całe południe, z tego co słyszę. Także moi drodzy, Silver, co Ty tam jesz? Co Ty tam jesz? Zostaw to, nie wolno. Także jak chcecie, piszcie, co tam u Was, jak Wasze loty, jak Wam to wyszło. Pogody, no widzicie, u nas dzisiaj pod wiatr, ale ogólnie pogoda naprawdę fajna, a na południu, z tego co wiem, jakieś deszcze, pochmurno, tak bardzo brzydko, więc trzymam kciuki za wszystkich, którzy polecą jutro i pozdrawiam Was. Dobry lot, muszę rozdzielać towarzystwo. No kończymy mizianie.